najmłodsza osoba, która zachorowała na raka jajnika, miała 12 lat. Rak jajnika to błyskawicznie postępujący nowotwór, który potrafi się rozwinąć nawet między kolejnymi wizytami u ginekologa. Cześć pacjenci! Rak jajnika to błyskawicznie postępujący nowotwór, który potrafi się rozwinąć w bardzo szybkim tempie, często w ciągu kilku miesięcy, nawet między kolejnymi wizytami u ginekologa. W Polsce umiera z tego powodu prawie 2,5 tysiąca kobiet rocznie, a z kolei nowych diagnoz jest około 3,5 tysiąca. No więc jakie konkretnie informacje dotyczące tej choroby powinny być znane pacjentom? Spójrzmy najpierw na badania naukowe z portalu PubMed. W artykule pod tytułem Epidemiologia i czynniki ryzyka raka jajnika możemy zobaczyć, że mediana wieku dla tego nowotworu wynosi 63 lata, a zachorowalność i śmiertelność z tego powodu jest wyższa w krajach rozwiniętych niż na innych terytoriach. Nie oznacza to jednak, że tylko starsze panie chorują. Dlatego postanowiliśmy z moją koleżanką Anią sprawdzić, jak ta choroba przebiega w praktyce na realnych przypadkach opisanych przez chore panie. Przeanalizowaliśmy więc 134 zbiórki prowadzone przez kobiety cierpiące na tę chorobę na portalu siepomaga.pl. Byliśmy oczywiście nastawieni na jak największą liczbę konkretów, które mogą w praktyce okazać się istotne dla pacjentek. I powiem wam szczerze, że bardzo wiele rzeczy mnie zaskoczyło. Pierwsza informacja, która mnie wręcz zszokowała, to taka, że najmłodsza osoba, która zachorowała na raka jajnika, miała 12 lat. Tak, nie pomyliliście się, 12 lat. Kiedy pomyślałem, że to błąd albo odosobniony przypadek, spostrzegłem, że 15 lat i mniej miało łącznie 5 osób. Nie był to więc niestety odosobniony przypadek. Na 134 osoby aż 115 podało swój wiek w momencie rozpoznania. Średnia wieku tych osób wynosiła ponad 46 lat, czyli znacznie mniej niż w badaniach naukowych. Mniej niż 40 lat miało prawie 20% spośród wszystkich chorych, a poniżej 50 roku życia chorobę odkryła połowa chorych. A jakie były objawy? Ujawniło je 49 pań. Wśród nich głównym był ból brzucha. Dotyczył prawie 43% kobiet. No dobra, ale wiele osób zapyta, jaki to był ból. 40% spośród tych osób opisywało, że był to ból bardzo silny, który kończył się albo wizytą u lekarza rodzinnego, albo od razu na SOR-ze. Kolejne co do częstości występowania było wodobrzusze, opisywane także jako wzrost objętości brzucha. Dalej panie wskazywały na złe samopoczucie i osłabienie. Wszystkie główne objawy opisywane przez chorych na portalu Siepomaga wraz z częstością występowania znajdziecie na prezentowanej właśnie grafice. Oprócz wyżej wymienionych znajdują się na niej również ból pleców względnie kręgosłupa, niestrawność i zgaga oraz znalezione zmiany na jajnikach. A jak podane objawy mają się do tego, co mówią badania naukowe? Według badania z Wielkiej Brytanii opublikowanego w 2020 roku, którego tytuł i autorów prezentuję wam na ekranie, 2 najczęstsze objawy pokrywają się z objawami wskazanymi przez pacjentów na portalu siepomaga.pl. Przypomnę, chodzi o ból brzucha i powiększenie obwodu brzucha. Jednak dodatkowo wymieniono w nim inne częste objawy, których nie wymieniali chorzy na portalu Siepomaga. Należą do nich m.in. zmiana rytmu wypróżnień, utrata apetytu, utrata masy ciała. Trochę rzadszymi objawami były guzek lub masa wyczuwalna przez pacjentkę, objawy ze strony układu oddechowego, krwawienie z dróg rodnych, częstomocz oraz mdłości względnie nudności. A jakie są konsekwencje późno wykrytej choroby? Niestety, ale jej dalsze rozprzestrzenianie się w postaci przerzutów. Najwięcej kobiet miało przerzuty do otrzewnej, a w dalszej kolejności do węzłów chłonnych, wątroby i płuc. I w tym miejscu warto wspomnieć o mutacjach w genach BRCA1 i BRCA2. Aż 8 kobiet wskazało, że takie mutacje ich dotyczyły. A dlaczego to takie ważne? Otóż z 2 powodów. Po pierwsze, osoby z tą mutacją mają znacznie większe ryzyko zachorowania na raka piersi i raka jajnika. Według informacji zawartych na portalu zwrotnikraka.pl nosicielstwo wadliwych mutacji wspomnianych genów odpowiada za około 10 do 15% wszystkich zachorowań na raka piersi, a w przypadku raka jajnika dotyczy to 20 do 25% chorych, o czym również informuje ten sam portal.
Po drugie, wiedza na temat tego, czy dana osoba jest nosicielem wadliwych mutacji w tych genach, pozwala odpowiednio dobrać leczenie i zwiększyć efektywność terapii. Chodzi m.in. o lek, o którego refundację walczyła Cora, czyli olaparib. A skąd kobiety mają wiedzieć, czy są nosicielkami wadliwych mutacji? Źródła pokazują, że najskuteczniejsza metoda to badanie genetyczne, które nosi nazwę NGS, czyli sekwencjonowanie nowej generacji. Przybliżony koszt to około 2000 zł, jeśli chce się tak przebadać. Badanie to jest także finansowane przez NFZ, gdy jest się pacjentem onkologicznym. Co istotne, obejmuje to także sytuację, gdy badanie wykaże brak kwalifikacji do danego programu terapeutycznego. Można również wykonać tańsze testy na obecność mutacji BRCA za cenę od 300 do 600 zł, jednak należy mieć na uwadze, że nie są one tak pełne jak NGS. Badania genetyczne w kierunku mutacji BRCA1 i BRCA2 zleca lekarz genetyk, do którego można trafić na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego. Testy te wykonuje się w pierwszej kolejności u pacjentek chorujących na raka piersi lub raka jajnika. Dopiero później bada się zdrowe krewne osób chorych, które same nie mają objawów nowotworu. Mówiąc prościej, jeżeli w rodzinie występuje przypadek raka piersi lub jajnika, najpierw należy przebadać osobę chorującą, a dopiero później w razie potwierdzenia mutacji zaleca się diagnostykę u krewnych. Gdy przebadanie się chorego człowieka rodziny nie jest możliwe, np. z powodu jego odmowy lub śmierci, wówczas można rozpocząć badania od zdrowej krewnej. No dobrze, to jakie działania profilaktyczne mogą zastosować kobiety? Chciałbym wam powiedzieć, że istnieje jedno badanie, które wszystko wykryje. Że jest jak w przypadku raka jelita, robicie kolonoskopię i wszystko wiecie, nawet zanim ten nowotwór wystąpi. Niestety tak nie jest. Wszelkie dostępne źródła podają, że nie ma skutecznych badań przesiewowych w kierunku raka jajnika, choć ponoć Szwedzi nad tym pracują. To co w praktyce kobieta może zrobić w tym temacie? Po pierwsze, według portalu onkologia.gov.pl do podstawowych działań zaliczają się regularne wizyty ginekologiczne. Kobiety powinny je wykonywać raz do roku, co podaje na swojej stronie Polska Unia Onkologiczna. Po drugie, według strony szpitalnaklinach.pl USG ginekologiczne jest cennym narzędziem diagnostycznym. Należy jednak wziąć pod uwagę zawsze dwa mankamenty, że takie USG nie jest wystarczająco skuteczne, aby wykryć wszystkie przypadki raka jajnika, w szczególności na początkowych etapach, a po drugie, badanie to może pomóc zidentyfikować nieprawidłowe masy na jajnikach, ale nie jest w stanie potwierdzić, czy są one nowotworowe, czy nie. Jest to spójne z opisem dwóch chorych na portalu siepomaga.pl, którym zdiagnozowano podczas badań profilaktycznych torbiele, które z kolei okazały się być rakiem. Istnieją także odwrotne sytuacje, gdy kobiety są operowane i często okazuje się, że raka nie było. Jak często należy wykonywać profilaktyczne USG ginekologiczne? Według rządowej strony gov.pl kobiety po 30 powinny wykonywać je co 2 lata, a po 50 co roku. USG ginekologiczne można również połączyć z USG jamy brzusznej, które uważane jest za badanie uzupełniające. Według strony lecznicy onkologicznej oncolmed.pl częste wykonywanie badania USG jamy brzusznej z powodu innych przyczyn lub z powodu niecharakterystycznych dolegliwości umożliwia wykrycie guza jajnika, zanim pojawią się objawy kliniczne raka. Ta sama strona podaje, że takie badania pacjentki powinny wykonywać minimum raz na 2 lata. Czyli w skrócie, pacjentki wykonując zalecane badania raz w roku lub raz na 2 lata czynią już w zasadzie wszystko, co mogą w zakresie profilaktyki. Dlatego tak ważne jest, aby wspomniane badania wykonywać regularnie. Ponadto, jeśli występują niepokojące objawy, ginekolog lub onkolog może zlecić badania markera o nazwie CA125. Takie badanie wiąże się z pobraniem krwi. Podwyższone wyniki mogą być wskazaniem do rozszerzenia diagnostyki, choć nie zawsze musi to oznaczać raka jajnika. W wielu przypadkach również normalny poziom tego markera może być wynikiem fałszywie negatywnym. Warto zauważyć, że nosicielki wadliwych mutacji w genach BRCA1 lub BRCA2 powinny jeszcze częściej wykonywać badania profilaktyczne w kierunku raka piersi i raka jajników. Jeżeli uważacie, że ten odcinek był dla Was przydatny,
dał wam jakąś wartość dodaną, której wcześniej nie widzieliście. Skomentujcie proszę jeszcze, jaką chorobę powinienem wziąć pod lupę w podobny sposób. Postaram się sprostać waszym oczekiwaniom. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.